Siemanko, z tej strony Dawid. Mam przyjemność poprowadzić pierwszy odcinek z serii wywiadów dla Dramatic. Znajdujemy się właśnie w kultowym sopockim klubie Sphinx 700. 2 fotele, kamery, mikrofony i switch technik. DJ, producent, dobry polski towar. Mam dla Ciebie przygotowanych kilka pytań. Ciężkich, może nie ciężkich, w większości są to pytania przygotowane przez naszych fanów. I pierwsze pytanie takie istotne, można powiedzieć dla całego narodu polskiego. Co jest i dlaczego tak mało bookingów w Polsce? Ja bym powiedział tak, im bardziej rosła moja popularność na zachodzie przez lata, to zauważyłem, że ilość bookingów zwyczajnie w Polsce malała. I szczerze przez ostatnie 2 lata grałem średnio raz, 2 razy na rok. Także jest to smutne. No ale to, że nie ma Z bookingów... jednej strony, bo bardzo bym chciał grać, prezentować moją muzykę częściej dla polskiej widowni, bo to naprawdę cieszy, kiedy możesz zagrać dla swoich rodaków Jasne, i jasne. dzieci, że się na przykład przy tym dobrze bawią, dobrze reagują. No ale zobaczmy, no czas pokaże, może to się zmieni, może z powrotem przyjdzie kolej na to, żeby trochę więcej grać w kraju. No to idąc dalej, tym tokiem myślenia, pomimo, że tych bookingów jako w Polsce dużo nie ma na tą chwilę, to cały czas jesteś bardzo aktywny na scenie. Czy szykuje się jakiś ciekawy właśnie zagraniczny booking na 2017 rok? Na 2017, no teraz pomału wkraczamy w sezon festiwali, tych na powietrzu. Jest ich kilka w tej chwili, pojawiają się kolejne propozycje. No dzisiaj impreza wasza. Jeżeli chodzi o wydawnictwa, no to niedawno ukazała się epka na Prospekt. Teraz za tydzień pojawi się kolejna epka na Therapy Sessions Recordings. Oczywiście kawałek dla Dramatic na kompilacji. I parę jeszcze innych takich pojedynczych wydawnictw, które no w tej chwili nie mogę o nich mówić, ale Jasne. w każdym razie będzie jeszcze ich kilka do końca roku. Te najgłówniejsze już się pojawiły lub się zaraz pojawią i będę się skupiał już teraz nad nowym albumem. Jasne. To maglując dalej tematykę zagranicznych bookingów, Counter-Strike, Forbidden, Catharsis i wielu innych artystów zostało niedawno zaproszonych na występ do Kolumbii. Czy organizator tej imprezy kontaktował się z Tobą? Znaczy tak, jeszcze nie. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo nie ukrywam, że to byłaby wielka przygoda zagrać w Kolumbii dla kolumbijskiej audycji. Zwłaszcza w Kolumbii. Zwłaszcza w Kolumbii. Wiele dobrego słyszałem, zarówno od Thrashera, jak i pozostałej reszty ekipy, także to byłoby coś ciekawego. Thrasher powiedział o Tobie, że jesteś najlepszym polskim towarem eksportowym. Tak to mniej więcej określił. Jak Ty to widzisz? Bardzo się cieszę, że tak o mnie myśli, to na pewno. Czy tak faktycznie jest? No, jeżeli on tak twierdzi, no to być może coś w tym jest. Ja w każdym razie zawsze starałem się robić to, co robię, jak najlepiej mogę. Zawsze dążyć do celu, stawiać sobie nowe poprzeczki, żeby mimo wszystko cały czas się rozwijać, dążyć do nowych rzeczy, nie pozostawać w tyle z pomysłami, warsztatem. No, można to mnożyć, ale zasadniczo zawsze chodziło mi o to, żeby się rozwijać, żeby coś nowego wprowadzać. Jasne. A jeżeli chodzi o polskich artystów, polskich wykonawców, to czy jest wśród nich ktoś taki, kogo Ty byś nominował do tego zaszczytnego tytułu, że tak to określę? Na pewno biorący udział w dzisiejszej imprezie również Brain Pain, bo naprawdę Brain Pain prezentuje bardzo wysoki poziom producencki i to nie tylko na platformie drum and bassowej, ale również tej bardziej eksperymentalnej. No później mamy artystów jeszcze, którzy pojawią się na tej kompilacji dramatikowej. Chociażby Hate Work Machine i paru innych. Jeżeli chodzi o pozostałą część na przykład ludzi, to nie jest tak, że ja nie doceniam czy nie chcę, ale nie dotarło to jeszcze do mnie, bo zasadniczo to, że jestem tak bardzo zajęty na co dzień, czy to nie moja firma, czy muzyka, pozwala mi po prostu na to, żeby się zbytnio wgłębiać w temat, szukać, drążyć i tak dalej. Dobrze by było, gdyby na przykład
częściej. Właśnie to jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, że naprawdę, jeżeli chodzi o ciężki drum and bass, to ostatnimi czasy ja bardzo mało otrzymuję demówek, które są warte uwagi, albo praktycznie w ogóle. To mnie zaskakuje, że scena właśnie ta ciężkiego tego drum and bassu, nie wiem, ja to odczuwam, że po prostu zbyt mało się dzieje od tej strony producenckiej. Chciałbym otrzymać Ale to więcej jest- demówek, które będą świadczyły o tym, że tak, to jest ten ciężki drum and bass, na który warto zwrócić uwagę. Jasne, jasne. Tylko, że chodzi też może o odbiorców samych, tak? I ilość odbiorców przekłada się na ilość wychodzących tych demówek? Ja myślę z kolei, że to jest charakterystyka poszczególnych krajów, bo na przykład, no, jak sam pewnie zresztą wiesz, w Holandii bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o tą cięższą stronę ogólnie rzecz biorąc elektroniki. Wbrew pozorom, co mnie zaskoczyło, przez ostatnie lata naprawdę Niemcy pociągnęli do góry poprzeczkę. Co do naszych właśnie zachodnich sąsiadów. Mieliśmy ostatnio, niecały miesiąc temu, 8. edycję Dramatika w Berlinie w klubie Void razem z Detestem, z Fexomatem. Scena naszych zachodnich sąsiadów różni się troszeczkę od tej naszej polskiej sceny. To jakbyś wytłumaczył naszym Polakom, co tak naprawdę tracą w tej chwili? No to jest to, co powiedziałem wcześniej. Ja bardzo żałuję, że nie mogę grać częściej dla polskiej publiki. Mimo wszystko, no fajnie by było, żeby ruszyć to, że inaczej, porównując to, co się działo, no powiedzmy 7-8 lat temu na polskiej scenie drum and bass, dla mnie osobiście było to dużo bardziej zróżnicowane i dużo więcej się działo. Jakieś therapy sessions, jakieś inne lokalne, takie mocniejsze grupy promotorskie ściągały headlinerów z zachodu. Mnogość, wielość gatunków, podgatunków drum and bassu, które można było posłuchać, zobaczyć, no to było po prostu większe. To jakby Jasne. taka sinusoida krąży cały czas, no i teraz wydaje mi się, że z powrotem Wracamy. Pniemy się w górę, Wracamy. żeby- No właśnie, a widzisz jakieś zasadnicze różnice pomiędzy naszą publiką a zachodnią publiką? Nie. Może tak, w jakim... Raczej oparłbym się na tym, że to promotorzy muszą wiedzieć, z kim mają do czynienia, jeżeli chodzi o swoją publikę. Jasne. I wtedy nie będzie problemu tego typu, że na przykład impreza nie wyjdzie, bo target nie zgodzi się Jasne. z założeniami. Tak? Jasne. Ale zasadniczo, jeżeli chodzi o reakcję, jak publiki reagują na dany typ muzyki i tak dalej, jeżeli wiedzą, o co chodzi, a to jest właśnie zadanie promotora, to jest... Wybadać grunt, no, oczywiście. Tak, wypadać grunt. To zasadniczo jest tak samo. Wszyscy reagują żywiołowo. Natomiast jeżeli miałbym faworyzować publiki z tych wszystkich, które... No właśnie chciałem się ciebie zapytać, jeżeli chodzi o zagraniczną, bo wiadomo, w Polsce najlepiej, ale jeżeli chodzi o inne kraje, w których występowałeś, gdzie było najciekawiej, najfajniej? Portugalia i Ukraina. To Czemu Portugalia, czemu Ukraina? Portugalia, chyba temperament. To jest coś niespotykanego. Jeżeli ktoś ma okazję pojechać do Portugalii, być tam i przy okazji mieć za rogiem jakąś imprezę, czy to w Porto, czy w Lizbonie, musi tam iść i zobaczyć. Jasne. Nie miałem nigdy okazji. Przykładowo imprezy tam się zaczynają najwcześniej o północy i trwają do 9-10 nad ranem. Przy czym wszyscy się bawią od A do Z. Aha. Nie ma tak, że są jakieś przestoje czy coś. Z kolei na Ukrainie dawno, nie grałem tam od chyba 3 lat, ale wtedy, kiedy udało mi się tam grać 2 lata z rzędu, to zauważyłem, że oni byli głodni. Oni byli strasznie głodni tego nowego towaru, w cudzysłowie, tak? Wracając do tematyki organizatorów, organizacji imprez, tu mam takie pytanko. Czy słyszałeś wcześniej o Dramatic? No, jasne, że słyszałem, A gdzie? ale tak naprawdę usłyszałem o Dramatic w sumie niedawno. Pierwszy raz, kiedy organizowaliście Forbidden Society. Tak, ogólnie wtedy sobie pomyślałem, mówię, ktoś z nadmorza i organizuje Forbidden Society. To było 5-lecie. Było Tak? tak 5-lecie działalności, no? I to była jedyna impreza I wydaje mi w się, że Polsce. też wcześniej nie słyszałem o was. I może wynikać też z tego właśnie z tej mojej jakby dezaktywacji na polskiej scenie, jeżeli chodzi o imprezy, tak? Dopiero się rozkręcamy, to też. Bo swoją drogą. wcześniej to Scream Music Krzyka tak naprawdę dla mnie istniało i
No i to wszystko. To cieszę się, że jesteśmy już zauważalni na tyle. Ale wracając jeszcze raz do Dramatika, jesteś jednym z filarów albumu, nad którym właśnie pracuje Dramatik. I jaki jest twój udział też w tym? Bardzo się cieszę, że jestem częścią tego projektu. Głównie z tego względu, że naprawdę stoi za tym coś większego niż tylko wydanie muzyki, bo cały projekt opiera się na tym, że to będzie wydawnictwo charytatywne, mające na celu pomoc w edukacji muzycznej dzieciom z domów dziecka. To jest naprawdę gra warta świeczki i coś wspaniałego, że w ogóle ludziom chce się coś takiego robić. Nie mogłem powiedzieć nie, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o artystów, no to wiadomo, wspomniany wcześniej Brain Pain, Hatework Machine, no i cała reszta chłopaków z polskiej sceny, którą udało się wyłowić i prezentują jakiś poziom, który jest warty pokazania, żeby to wszystko miało całą żeby było spójne. Jasne, a twój udział w tym projekcie jest oparty na kawałku Axe and Shield. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć, jeżeli chodzi o sam kawałek? W sobie. Chodziło, produkując ten kawałek, znaczy w ogóle w momencie, kiedy Jacek poprosił mnie o wyprodukowanie kawałka dla was, pierwsze co sobie pomyślałem, mówię, większość artystów, którzy pojawią się na tym LP, to będą raczej stricte drum and bassowe projekty. Mówię, dobra, wiadomo, że zrobię coś innego, ale mówię, tak czy inaczej chciałbym, żeby to pasowało, plus minus, więc stwierdziłem, dobra, zrobię kawałek, w którym upcham wszystko, co się da. Wielość idei i mimo to, żeby to miało jakiś sens, żeby to było spójne jedno z drugim. Także wstęp stricte oldschoolowo drum and bassowy, takie milenium, nawet 98-9 rok. Wiadomo, jak muzyka wtedy brzmiała, była surowa, brudna i tyle. Później mamy ten pierwsze body, które składa się według mnie na jakieś takie nawet neuro brzmienia. No i później już mamy Czyli wiadomo co, co. niespodzianka taka? Niespodzianki, jedna po drugiej. Tak, bo to było założenie właśnie, żeby upchać wielość idei w jedno i żeby to cały czas zaskakiwało. A patrząc teraz przez pryzmat całej twojej twórczości przez te lata, jak byś chciał, żeby twoja kariera wyglądała za następne 5 lat? Nie mam pojęcia, cały czas chcę się rozwijać, to wiem na pewno. Cały czas chciałbym wymyślać coś nowego. Ale patrząc oczami wyobraźni, widzisz to jakoś? Ale chciałbym tu być cały czas. Święcie? Robić Święcie nie, ale ogólnie być na scenie, produkować muzykę, taką muzykę, która będzie cieszyć odbiorców. Przede wszystkim, żebym ja był zadowolony z tego, co robię. No i tyle. Po prostu chciałbym cały czas to robić. Rozumiem. A Jak to będzie wyglądało? To jest inaczej można powiedzieć. Ja 5 lat temu nie miałem pojęcia, gdzie będę z moją muzyką i co będę robić, a jestem tutaj, robię z wami wywiad. jasne. Bo cała kariera też ma na pewno duży wpływ na życie prywatne. Jak to jest u ciebie? Jak to wpływa na karierę zawodową, że tak powiem, na życie rodzinne? Z tego, co powiedziałeś, córeczkę masz taki... Czy cała ta kariera, jakby to określić, czy były jakieś momenty w tej karierze, które jakoś odcisnęły się negatywnie na twoim życiu prywatnym? Wydaje mi się, że najgorsze to są te wątpliwości, które się nachodzą od czasu do czasu. Czy na pewno robisz to dobrze? Czy jest sens? Czy Czyli to taka naprawdę jest warte tego? wewnętrzna wyrocznia, która cię Tak, podsumowuje, coś to jest takiego. właśnie to. Myślę, że to jest najgorsze w tym wszystkim. Jeżeli umiesz pogodzić życie prywatne z muzyką i tak dalej, myślę, że to nie powinno mieć żadnych negatywnych oddźwięków, takich skutków. Natomiast dla mnie najgorsze są te wewnętrzne takie walki ze sobą. Ale bycie krytycznym wobec samego siebie chyba jest dobrą cechą. Tak, pozwala trzeźwo spojrzeć na to, co robisz. Zmusza do tego, żeby mimo wszystko poszukiwać nowych źródeł inspiracji, żeby podnosić poprzeczkę, żeby cały czas tam myśleć o tym, co nowego wymyśleć. Ale to jest fajne. Szczerze powiem, że to jest naprawdę fajne, bo gdyby... Nie może być inaczej. Nie jest tak, że jest cały czas dobrze. Nie może być cały czas dobrze, bo Pewnie, że gdyby nie. było cały czas dobrze, to by było nudno. Jasne. Czasem trzeba się od czegoś odbić też. Dokładnie tak. No właśnie. Taka sinusoida, dokładnie jak ze wszystkim. Dzięki za zajebistą rozmowę, robisz zajebistą robotę i oby to trwało jak najdłużej.
Cicho bądź. Przedstaw nam się, powiedz coś, co to jest? Może nie jestem Dominik. Skąd? Nie mamy taką... A skąd wiesz? Taka głupawa, że kurwa od podstawówki takiej nie miałem. Kogo witam, kogo? Kłaniam się nisko po samym piździe. Witam, kogo? Jedzie Dejotem. Gdzie prowadzi twoja droga? Siemanko, z tej strony Dawid. Mam przyjemność poprowadzić pierwszy odcinek. Widzisz, tnę się na tym, bo mi się zapominał kurwa słowa. Wywiad.